Dzień dobry, witajcie. Dziś film z Manticorem. Będą testy i będzie też troszeczkę opowieści o tym, co w tym wykrywaczu mnie, że tak powiem, się spodobało, co mnie urzekło. Pierwszy test na cewce 11-calowej. Jestem na takim polu testowym, które stworzyłem tutaj po to, dlatego że tutaj są najłagodniejsze warunki gruntowe, jeśli chodzi o moje okolice. Teren jest taki troszeczkę piaszczysty, choć wykrywacz stroi się nisko, bo stroi się na 3, 4. To i tak tu nie jest źle. Dobra, chciałem pokazać Wam pierwsze cewkę 11-calową, później cewkę 9-calową na takich troszeczkę ekstremalnych celach. Pierwszym celem będzie denarek jagielloński. Tego denarka jeszcze nie wykrył żaden wykrywacz. Co do ustawień Manticora, no i z konsol zrobiłem All Terrain General. Stronie do gruntu widzieliście, Recovery Speed 4, może 5, dam może 4, dlatego że jest to test głębokościowy mimo wszystko. Dotyczy parametru głębokości wykrywacza. Stabilizator wyłączony na pewno, myślę, zaraz do tego przejdę. Tak, stabilizator jest wyłączony. Dźwięk zaczarowany, jak ja to mówię. Multi IQ. Ustawienia dosyć proste. Czułość 22, o czym też później powiem. Pierwszy cel to właśnie ten niewykrywany przez nikogo denarek jagielloński, który tutaj umieściłem kiedyś na 21 cm. Myślę, że możemy uznać, że jest cisza. Czułość 22. Natomiast pod drugim znacznikiem czerwonym jest krzyżówka, czyli moneta wczesnośredniowieczna z czystego srebra. Myślę, że odpowiedź jest bardzo dobra z podejścia. No trzeba sobie jednak mimo wszystko trafić. Kolejny cel to denarek rzymski. Denar rzymski, który jest zakopany na 31 cm, był kiedyś. Jest on mniej więcej tutaj, tylko znacznik gdzieś się mi podział. Posłuchajcie z podejścia. Stabilność bardzo dobra. Wykrywalność teoretyczna, można powiedzieć, z podejścia raczej nie. No i tutaj taki najprostszy cel na 31 cm jest szóstak koronny, chyba Jana Kazimierza, jeśli się nie mylę. Czyli dosyć duża moneta, na 31 cm jest wykrywana bardzo dobrze, ale tą monetę widzi chyba każdy wykrywacz. Mniej więcej pogląd macie. Kwestia czułości jest uzależniona od terenu. Ile tam można dać, prawda? Jak widzicie, na 26 odzywa mi się ten wykrywacz już. Jego stabilność gruntowa i stabilność już jest naruszona, mimo że znajduje się bardzo daleko od wszystkich źródeł promieniowania i mój telefon również jest wyłączony, to ten wykrywacz sobie już tutaj powoli nam nadaje. Nazwijmy to nadawanie szumem. Czy tak wysokiej czułości uda mi się cokolwiek tu znaleźć? Myślę, że nie. To był denarek jagielloński. Myślę, że tu jest odpowiedź mocniejsza, jeśli chodzi o denar krzyżowy. Pinpoint.
Myślę, że tutaj w tym miejscu jest. I to jest jego prawidłowe EEG. To jest drobna moneta. Myślę, że fajnie. Denar rzymski z podejścia. Myślę, że nie. A tak z przyłożenia. Jak widzicie, szum przeszkadza w tej wykrywalności tych celi. Bo przecież na czułości 22 te cele były znacznie bardziej czytelne. Czułość 24 już wykrywacz jest bardziej spokojny. I wykrywalność również jest dosyć fajna. Więc tak, jak wiecie, czy nie wiecie, maksymalne ustawienie czułości jest 35 w tym wykrywaczu. Jednak przecież jasne, że nie wszędzie uda Wam się ustawić tak wysoką czułość. Nie wyobrażam sobie miejsca, w którym można by ustawić czułość 35. Może takie miejsca istnieją, ale ja myślę, że nie przekroczyłem 27. By zachować stabilność tego wykrywacza, mimo jego wyjątkowej stabilności ogólnej, to nie uzyskałem większej czułości niż 27. Całkiem możliwe, że istnieją miejsca, gdzie na przykład możecie ustawić czułość na 30. Wykrywacz jest stabilny, nie ma tego szumu, natomiast ja takich miejsc nie spotkałem. Kwestia głębokości Manticora ogólnie bym powiedział, nie spotkałem się jeszcze z takim czymś, jak ja to nazywam hitem głębokościowym, jeśli chodzi o Manticora. Miałem to z innymi wykrywaczami, ale głębokość ogólna Manticora jest oceniana na bardzo dobrą. Tak to wygląda u mnie. Co mnie urzekło w tym wykrywaczu, to czułość na mikrokolor, która jest absolutnie wyjątkowa. Ale to może później pokażę Wam pierwsze może ceweczkę 9-calową. Na razie przerwa. No i jest ceweczka 9-calowa na Manticorze. Ustawienia się nie zmieniły. Czułość jest 22. Recovery Speed 4. Wykrywacz zastroił się na 7. Tryb, jak widzicie, głośność. Stabilizator wyłączony. I zaczynam od nowa. To samo, co było przy cewce 11-calowej. Czułość 22. Pierwszy cel, najtrudniejszy, nie wykrywany przez żaden inny wykrywacz. Jakiś tam szmerek jest, dlatego że cewka jest bardzo stabilna, raczej wykrywacz jest aktualnie bardzo stabilny. Denar krzyżowy na tej samej głębokości. Myślę, że fajnie. Oczywiście jest to, można powiedzieć, głębokość teoretyczna, prawda? Bo w praktyce byłoby mi ciężko ten cel znaleźć, gdybym przyszedł normalnie nad niego. Chociaż w bardzo dobrym miejscu, kto wie, zależy kto. Cel głębszy, czyli denar rzymski na 31 tym razem. Bardzo fajne audio, cichutkie i wykrywalność, nie? Ostatni cel prosty, szóstak koronny na 31, wykrywany bardzo dobrze. Jak widzicie, cewka jest mega stabilna, wykrywalność jakaś jest. Pojawiła się wykrywalność na pierwszym celu, który jest celem ekstremalnie trudnym, ale mimo, mam skalę, prawda, do 35 czułości w tym wykrywaczu, postaram się troszeczkę tą czułość podnieść, by nie stracić tej stabilności, ale by wzmocnić nieco działanie wykrywacza.
Myślę, że jest bardzo spokojnie. Wykrywacz jest bardzo stabilny na czułości 25 i ponownie denarek jagielloński na 21 cm. Myślę, że mamy to. Pinpoint. Ledwie. Pokazuję go troszeczkę z boku od tego znacznika. Takie rzeczy się zdarzają na polach testowych, dlatego że zakupujemy cel i ten znacznik się umieszcza, no powiedzmy mniej więcej te 2 czy 3 cm w prawo albo w lewo, jest jakby dopuszczalne. Dodatkowo ten znacznik się mógł po prostu przesunąć, więc niewątpliwie uzyskałem teoretyczną przynajmniej wykrywalność tego celu, dlatego że prawidłowe ID denarka jagiellońskiego to jest właśnie 12, 14, 15, coś w tym stylu w Manticorze, przynajmniej w moich terenach. A tu mam ewidentnie cel niskoprzewodzący. I ID jest praktycznie zgodne z tym, co byłoby w powietrzu. Więc mam potwierdzenie, że Manticore jako jedyny wykrywacz na razie tutaj z tym celem sobie poradził. Co dalej? Dalej denarek krzyżowy, wczesnośredniowieczny, również na głębokości 21 cm. Pinpoint. Te 38, 35 to jest to. Pojawiają się czerwone cyfry, ale może być to związane z zagęszczeniem, jakimś drobnym mineralizacji, ale mimo to ja ten cel bym wykopał, szczególnie na takim miejscu, gdzie takie monety występują. Kolejny cel to denar rzymski na głębokości 31 cm. Myślę, że bardzo fajnie. Dobra. Co dalej? Szóstaczek jest. Chciałbym wrócić na chwilę do celu, którym jest denarek jagielloński. Wiele z Was osób szuka na przykład bardzo drobnych monet, monet ze słabych materiałów albo ścinków monet i tak dalej, więc do takiej monety myślę, że użyłbym tutaj trybu Low Conductors, czyli trybu przypisanego dla celi niskoprzewodzących. Więc czemu nie? Spróbujmy, jak to będzie działało, czy będzie jakiś postęp w strojeniu do gruntu. No, przepraszam, bo mi się tracking włączył, a ja nie chcę trackingu. Dobra. Zaczynamy. Czyli ten cel niskoprzewodzący, denarek jagielloński na 21 cm. Co Wy na to? To ID trochę takie jest, no... Powinno być tyczkę wyższe. W Generalu, Ultralion General było troszeczkę wyższe. Pojawiały się tam tutaj 14, jakieś tam 16. Teraz 14 pojawiła, ale raczej to jest 9, 8, 7, 9, 13, prawda? Ale te cyfry są czarne, więc cel jest wykrywany. Denar krzyżowy, czyli już moneta z o wiele lepszej jakości srebra. Myślę, że o wiele lepiej, dlatego że
Audio jest mocniejsze i nie ma już czerwonych cyfr. Występują okazjonalnie w porównaniu z programem Alternian General. Więc jeśli poszukiwałbym takich właśnie monet, użyłbym programu Low Conductors. Denar rzymski. ...31 cm. Audio bardzo dobre. Przybijają się tutaj cyfry czerwone, ale mimo wszystko pinpoint. Jest tam. Wiecie, z pinpointa też można wiele wyczarować sobie, można dowiedzieć się, jaki to jest cel, czy jest drobny, czy jest głęboki i podjąć również decyzję. No i szóstaczek. Bez problemu. No i podsumowanie. No, widzieliście działanie wykrywacza Manticora, widzieliście jego teoretyczne możliwości głębokościowe na tym trudnym w sumie polu testowym, gdzie monety są dosyć głęboko. Starałem się, żeby były głęboko i żeby to wszystko było tutaj trudne. Jak widzicie, Manticore jest jedynym wykrywaczem na CFC9 wykrywającym ten denarek jagielloński, prawidłowo go identyfikując. Testy, wiecie, testami, nie? Testy całej prawdy nie mówią, ale są jakąś tam cegiełką, można powiedzieć, wiedzy, którą się nam połączy z jakimś tam doświadczeniem terenowym zdobytym, to można sobie wtedy jakieś tam rzeczy w głowie poukładać. Więc czym wyróżnia się Manticore na tle innych wykrywaczy, tak bym to powiedział? Według mnie wyróżnia się właśnie zdolnością do wykrywania drobnych celi kolorowych. I to jest pierwsza cecha, gdyby ktoś mnie zapytał o Manticora, to powiedziałbym: bardzo dobra jakość wykrywania tych celi drobnych, czasami aż zbyt mocno. I to również na programie tym podstawowym, czyli programie General Alternian General. Bez nawet włączania programu Low Conductors, wykrywacz wali po tych drobnych celach jak oszalały. Czasami jest to, że tak powiem, aż za mocne. Dla kogoś, kto kopie, że tak powiem, wszystko i ma strategię odkurzacza na polu, no jest to taka dosyć bolesna lekcja, bo można się utopić w tych drobiazgach, prawda, które nie zawsze są ciekawe. Bo jeśli macie tam, powiedzmy, pole buratenkowo-kopiejkowe, gdzie jakaś tam drobna moneta i drobne rzeczy niskoprzewodzące nie występują, no to może dojść do tego, że utoniecie w tych drobiazgach, bo przecież to nie jest tak, że występują tylko w gruncie rzeczy o jakiejś tam troszeczkę większej masie, nie? Teoretycznie przynajmniej tych drobniejszych rzeczy powinno być jeszcze więcej. Tylko wiele wykrywaczy tego po prostu nie widzi albo w jakiś sposób to omija. A tutaj to jednak jest bardzo, bardzo mocne. Nie było takiej sytuacji, żeby Manticore urzekł mnie głębokościowo, żeby miał jakiegoś hita takiego, po prostu powiedział: wow, nie, ale to głębokie. Oceniam Manticora bardzo dobrze, jeśli chodzi o głębokość. Jest to bardzo dobry wykrywacz. Mam takie czasami wrażenie, miałem, że Manticore to taki Equinox, który cały czas działa na programie Pole 2, ale dodatkowo jest stabilny i daje prawidłowe ID. Tak bym to powiedział, w skrócie i uproszczając troszeczkę. Więc tak z moich obserwacji, ta zdolność do wykrywania drobnych rzeczy jest fenomenalna. I powiem jeszcze Wam taką jedną ciekawostkę. Ja mieszkam w terenach, gdzie no, nie można powiedzieć pozaborowych, bo u mnie akurat zaboru nie było, ale w terenach, można powiedzieć, zaborowych Austrii. Czyli tam, powiedzmy, 20% chyba naszego terenu było w tych zaborach, więc tutaj często występuje taka moneta 2 halery austro-węgierskie. Jest to moneta bodajże z brązu. 2 halery to jest taka boratynka, można powiedzieć, naszych terenów. Bardzo popularna moneta i najczęściej spotykana. Ale zaskakujące jest to, że
bardzo rzadko trafiają się monety jednohalerowe, czyli takie grosiki, nie? Tak jakby ich było znacznie mniej albo prawie w ogóle, nie? Są to monety o wiele mniejszej masie i są to ogólnie monety trudne, bo one są, z tego co pamiętam, wykonane z brązu, a nie z miedzi. To nie są miedziane boratynki, które są dosyć, że tak powiem, łatwym celem i masowo wykopywane. Jeden halera jest z brązu. Jest identyfikowany, z tego co pamiętam, na 35, gdzieś coś w tym stylu, prawda? Jest to moneta drobna, znacznie drobniejsza niż te dwa halery. I Manticore jest mistrzem w znajdowaniu właśnie tych monet. Bardzo często i to, po prostu wiecie, jak się łazi z wykrywaczem, to człowiek ma jakieś tam spostrzeżenia i odczucia, nie? I właśnie to jest odczuwalne, że te monety są włapywane o wiele częściej. No, więc no cóż, no zobaczyliście taki film dotyczący Manticora. Swoje spostrzeżenia Wam tutaj opowiedziałem, tak to wygląda. I no tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, do usłyszenia.